Witajcie kochani na kanale Tom Guide Kraków. Dzisiaj zaczynamy na rynku i wejdziemy w dawną dzielnicę żydowską, najstarszą w Krakowie. Jestem tu przy ulicy Świętej Anny, na rogu rynku głównego i za mną figura Jana Kapistrana, słynnego bicza na heretyków. Przyjechał tu z Włoch, najpierw odwiedzając Wrocław, ogłaszał płomienne przemowy w celu palenia heretyków. We Wrocławiu zgładzono tak 40 Żydów na Placu Solnym, a w Krakowie w kościołach wskutek jego przemów nie mogli się ludzie pomieścić, stąd przemawiał na rynku. Nawet ponad 100 000 widowni było i słuchało go. Ludzie natychmiast palili karty i kości do gry, palono również lustra, maski i oczywiście organizowano pogromy. Stąd właśnie dzielnica żydowska przestała tu istnieć z końcem XV wieku. To jest ulica Anny, która była zwana kiedyś ulicą żydowską, a pokażę wam, gdzie tu stała dawna synagoga. I podchodzimy ulicą Anny pod najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. Widzimy w tle kolegiatę Świętej Anny i tutaj widzimy wyraźnie zarysowany fragment dawnej synagogi. To właśnie w tym miejscu ulica Anny była zwana ulicą żydowską, a ulica Jagiellońska ulicą Szeroką. Za chwileczkę wejdziemy do miejsca, gdzie była dawna studnia i targ żydowski. W XIV wieku szalała zaraza dżumy w Europie. Żydzi przepędzani z Hiszpanii znajdowali ochronę na terenie Polski. I tutaj właśnie w okolicy ulicy Świętej Anny Jagiellońskiej, tutaj właśnie na terenie Collegium Maius znajdował się targ żydowski i studnia. Zobaczmy, środek to jest właśnie dziedziniec Collegium Maius i przy tej studni właśnie znajdował się według dokumentów dawny targ żydowski. Co się stało w końcu XV wieku? Wskutek właśnie płomiennych przemówień Jana Kapistrana i kolejnych działań Żydzi musieli się przenieść na wyspę do drugiego miasta Kazimierz. Zostali oskarżeni o mord rytualny na chrześcijańskim dziecku i musieli opuścić tą część miasta. Będziemy dalej peregrynować, pokażę wam, gdzie znajdowała się tak zwana furtka żydowska. Jesteśmy ponownie na ulicy Świętej Anny i właśnie tutaj w kierunku zachodnim znajdowała się furtka żydowska na końcu ówczesnej ulicy Żydowskiej, a za nią cmentarz, tak zwane kawiory, i tam się udamy. Już nas tylko przestrzeń krótka oddziela od piw ogródka. No właśnie, czym był ten piw ogródek? To był właśnie Cichy Kącik. Cichy Kącik nazwa jest stosunkowo młoda nazwa. Wcześniej była to tak zwana kawiarnia i piw ogródek pod Blachą. Zaraz się tam znajdziemy przy tej pętli. I to był właśnie ten piw ogródek, o którym opowiadał Boj Żeleński. I tu oto znajdujemy się na ulicy Kawiory. Nazwa Kawiory pochodzi z jidysz, oznaczało Kirkot, czyli Kirkut, miejsce, w którym leży dużo błota. Przez pobożnych idących do kościoła zostawiane błoto na macewach żydowskich, stąd Kirkut jako cmentarz żydowski. Pozostała tylko nazwa ulicy Przecznicy z ulicy Czarnowiejskiej. Tutaj znajdował się folwark Jakuba Golenhofera, żydowskiego właściciela. Pewna historia morderstwa zdarzyła się tutaj, opowie o niej w kolejnej sekwencji. Witajcie kochani, jestem już w sercu Cichego Kącika. Tu właśnie znajdował się dawny folwark żydowski należący do Jakuba Golenhofera. Jeden z jego służących, Wawrzyniec Reiser, wraz ze swoją kochanką sekretnie zamordował swoją żonę. Zwłoki zostały ukryte w rzece Rudawie. Po pewnym czasie został odnaleziony sprawca i zwłoki. Toczył się proces przeciw niemu i skazany został na 10 lat więzienia. Co oznacza to miejsce? Zobaczcie, nazwa Notre Dame de Sion. Widzimy tutaj zgromadzenie sióstr Matki Bożej z Syjonu. Notre Dame de Sion w sercu Cichego Kącika.
Dlaczego taka nazwa? Wyobraźcie sobie, znaczy mam tutaj takiego Milusińskiego, pięknego, to przyszedł do mnie kotek. Tutaj w ramach tych, możemy razem z nim wystąpić, wyobraźcie sobie, że był tu folwark, tak jak mówiłem właśnie Gollenhofera, ale wcześniej znajdowały się też tutaj baraki międzynarodowych wyścigów konnych. No i część została zaadoptowana na tak zwany folwark doświadczalny, po hebrajsku hach-szarot. To oznacza przygotowywanie żydowskich mieszkańców, sionistów do pracy w kibucach na terenie Palestyny. Były też takie małe szkolenia wojskowe, tu właśnie na Cichym Kąciku i stąd takie powiązania. Te siostry też mają kontakty właśnie z Izraelem. Stąd właśnie taka jedna część tutaj, powiedzmy, świątynna Cichego Kącika. A wyobraźcie sobie, zaraz za ulicą Piastowską zobaczymy błonia cygańskie. W latach 20. XX wieku zaczęto wznosić wille dla wyższych urzędników komunalnej kasy oszczędności, a potem w czasie II wojny światowej zamieszkiwali tam tak zwany Beamtenviertel, wyżsi urzędnicy niemieccy. Natomiast ja jestem części zachodniej. Po wojnie ta część była nazywana błoniami cygańskimi, ponieważ tu rozlokowali się Romowie i ich król cygański. Wyobraźcie sobie różnokolorowe tabory. Obecnie w tym miejscu jest Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie koleje losu błoń cygańskich. Jesteśmy na pętli na Cichym Kąciku. Tutaj w czasie okupacji linią 4 prowadził konduktorem Mieczysław Kotlarczyk, mistrz i nauczyciel teatralny Karola Wojtyły. Natomiast z drugiej strony vis-a-vis widzimy dawny piwogródek, ten, o którym Boj Żeleński mówił, o tym słynnym rzucie kamieniem do piwogródka, zwany Pod Blachą, obecnie też restauracyjka. Teraz patrzymy na Cichy Kącik od strony Błoń krakowskich. Jedna jeszcze ciekawostka, tu pojawia się zajawka z moim filmem o błoniach. Zobaczcie, tam nie powiedziałem, że tutaj ten pas startowy, widzicie w tle Wawel, to lądowisko dla helikopterów. Tu w czasie swojej pierwszej wizyty Karol Wojtyła właśnie lądował i kolejni papieże, Benedykt i Franciszek. Jesteśmy ponownie w sercu Cichego Kącika na ulicy Domejki. To właśnie willa budowana przez Adolfa Szyszko-Bohusza, projekt, i charakterystyczny tak zwany streamline, czyli okrętowy styl, półokrągłe formy werand, jak tu widzimy, i robię zbliżenie na tak zwane bulaj, czyli bycze okno. Widzimy takie właśnie, czy bycze oko, właśnie to jest w tej charakterystycznej formie. Czy też tutaj piękna półokrągła weranda. Tuż obok tego luksusowego osiedla pracowników Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności powstał Miejski Park Sportowy, wzorowany na Cologne pod Paryżem, z piękną trampoliną. Zobaczymy, co pozostało z tego miejskiego parku. Z tej miejskiej pływalni pozostały szatnie. Nie wojna, ale po prostu stopniowy rozkład od lat 50. XX wieku spowodował całkowitą ruinę kompleksu. Obecnie jest tutaj bistro. Jak widzimy tutaj za mną, właśnie z tym bulajem, ta forma. Siedzę tutaj w trattorii tuż przy pętli tramwajowej. Był tu kiedyś kiosk, potem sklep spożywka klasyczna w komunie, potem sklep meblowy, obecnie pizzeria. Ostatnia szansa na cieszenia się restauracją, co prawda bez obsługi. Tutaj niedługo już lockdown, także już to są ostatnie chwile. To życzę Wam wspaniałego weekendu już nadchodzącego. Również nie zapominajcie o subskrypcjach, wciskaniu magicznego dzwoneczka, bo to jest niezwykle istotne, żeby subskrypcja mogła złapać kontakt ze mną. Poleceniach, lajkach, poleceniach mojego kanału będę ogromnie wdzięczny i
Trzymajcie się już do kolejnych odcinków, w kolejnych jakichś przygodowo zaskakujących miejscach.